Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na mój Hof Bergman Challenge. Słuchajcie, poprzedni materiał odrobinkę mi się źle nagrał, więc ja może streszczę to, co tutaj się wydarzyło, a wydarzyło się tyle, że zdążyłem rozpakować tutaj pszczoły do uli, powkładałem ramki. I powkładałem rodziny pszczele i pszczółki będą sobie pracowały, ale na razie nie pracują, bo one pracują do 20, jest po 20. Raz, dwa, trzy, cztery. Powinienem mieć 5 tych na ramki, bo jeden pojemnik to jest jedna ramka. Teraz tak, pytanie co z tą resztą tutaj zrobić, to jeszcze nie wiem. Jabłka powinny się już tutaj generować, bo zostały podlane i na razie jabłka działa. Tutaj no, w zasadzie już nie ma nic do roboty. Tak, jest pusty. No, jedno jabłko zostało. Ja już tutaj nie mam co wsypać, więc czekamy na jabłka. A poza tym, słuchajcie, to zakupiłem tutaj tura i widły. No i mały obciążnik, taki jeden z mniejszych. No i słuchajcie, muszę pociągnąć teraz tak, tą przyczepę muszę pociągnąć do... będę jechał od razu. Muszę pociągnąć do sadu wiśniowego, bo w tym deszczu sad wiśniowy zaczyna już rodzić wiśnie, ale te wiśnie będziemy zbierali dopiero w sierpniu, ponieważ jeszcze sobie zerknę tylko, jaka jest prognoza pogody. W lipcu w zasadzie cały czas, sierpień też będzie padał. No to ciekawe, zobaczymy. Włączymy światła. A i teraz widać, jak ten deszcz tutaj uderza. A więc jadę do sadu. I w sadzie będziemy zbierali wiśnie, ale tak jak mówię, jest już ciemno, więc tylko dojadę do sadu, zostawię maszyny, a wiśnie zaczniemy zbierać w lipiec, sierpień, w sierpniu. Także za moment. Słuchajcie, dojechaliśmy do naszego sadu wiśniowego. Zobaczcie, że już mamy wiśnie. No, latareczka jakaś jest. Latareczka jest, ale coś jakoś kiepsko świeci. Czy ja się mylę? O, teraz lepiej świeci. Zobaczcie, są wiśnie. No i te wiśnie już możemy powoli zrywać, ale jeszcze nie, ja nie będę zrywał w tej chwili, bo po prostu jest ich jeszcze na razie za mało, żeby je zrywać. Dobra, zostańmy tutaj na tą chwilkę. Zerknijmy w takim razie jeszcze do naszych zwierząt hodowlanych, czy coś tutaj nam się nie popsuje, jak nas nie będzie w obejściu. Tutaj mamy maksa, tu mamy maksa, tu mamy prawie maksa, więc wszystko wygląda ok. Jeśli chodzi o produkcję, to przede wszystkim winorośl ok. Pakowanie jeszcze nie ma, miodku jeszcze nie mamy, produkcja soku stoi. Ogród, szklarnia, woda jest, kompost jest, mleczarnia, bawole, kozie. Tyle ile jest, tyle jest, ale tutaj bardzo wolno to produkuje, naprawdę bardzo wolno. Po prostu jest to dramat z tą mleczarnią, zupełny niewypał. No dobra, resztę to mamy troszeczkę wody w tych grządkach, więc coś tam powinno działać. Pamiętacie jeszcze? A, nie pamiętacie, bo to było na tym materiale, co mi się krzywo nagrał. Ale ja również tutaj, słuchajcie, podlałem, nie w tą stronę idziesz.
podlałem sad jabłkowy, więc jabłuszka, o, już też się generują, a za chwilkę będzie ich więcej. Co jeszcze? Przywiozłem tutaj beczkę i ją przerobiłem na podlewanie, bo te jabłonie tutaj stąd jakoś przestały się automatycznie podlewać, więc będziemy tu podlewać. Jeszcze rozważam opcję, żeby zakupić drugą beczkę. To nam się przyda, ale później. Tak więc myślę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby zwyczajnie się przespać. I ja myślę, że to jest ten moment, kiedy już pójdziemy spać. Są tu jakieś winogrona? Tak, pokazuje 40. No i cudownie. Nie wiem tylko jeszcze, jak te winogrona pozrywać, chyba że one same się pozrywają, ale to będziemy patrzyli za chwilkę. Także słuchajcie, jedziemy z koksem, o której chcę się obudzić. Chciałbym się obudzić, myślę, o 7:30 i wziąć się za wiśnie. Także śpimy. No to mamy nowy piękny dzień, słoneczny i zerknijmy, jak tam winogron. Jest pierwszy koszyk winogrona, czyli on się sam tutaj pozbierał, tak jak reszta ogródka. O, wody ma niedużo, ale ładnie wygląda. Zobaczcie ten winogronek na krzaczkach. No, sympatycznie. Wody ma niedużo, więc trzeba będzie wody przywieźć. Tutaj wody jest z kolei bardzo dużo. No i tutaj zielona cebulka, kompost, woda też jest dużo. O, a tu nie ma wody? Też jest dużo wody, ciekawe, a na tym? O, to czyżby zaczęła nam pompa działać i w związku z tym nie muszę tu wody przywieźć? No, to by było nawet fajne, bo mamy 96 litrów na 100 możliwych, także wygląda, że ta woda tutaj ruszyła i chyba tylko tej wody nie ma, to możemy odwieźć. I tylko tej wody nie ma chyba w winogronach. Zaraz zobaczymy, jak te winogrona tutaj sobie... O, to jeszcze możemy je wylać, tą wodę. Ok, i ile te winogrona mają? No właśnie, 146, jakby nie przyjmowały tej wody. Winogrona jeszcze w takim razie podlejemy i idziemy do wiśni. Już podlałem. Konewka 45. 14, no dobra. Chyba jest trochę więcej podlane już. Tak, 232 litry. Tu w zasadzie można by to podlać już do końca, tak myślę. No, pompujemy. Ciekawe, skąd tutaj ta dystrybucja tej wody przyszła, bo w zasadzie chyba wszystkie te mają wodę. Aż dziwne. Chyba po tym deszczu. O, to może być dobre. Po deszczu po prostu ogródek się napełnia wodą. No i fajnie. I tak powinno być. Aj, nie umiem wylać z konewki. No dobra, wylało się, myślę. Dobra, to mamy już tej wody tyle, że chyba na razie mi to wystarczy. Zobaczymy jeszcze pod koniec dnia. Tak, 323 litry się winogronka będą produkować, więc fajnie. Coś tutaj w mleczarni wyszło. Zobaczmy właśnie, jak tam nasze zwierzaki, czy nie pomarły. Kozy nie pomarły. Krówki nie pomarły. Szkocka wyżydna też nie pomarła. No i wół domowy też nie pomarł. Wszystko wygląda dobrze. Tu widać, ile dziennie tego żerają w tej chwili. Więc wydaje się, że... O właśnie.
8000, bo doinstalowałem moda, żeby na to zerknąć. Tutaj mamy 1000, więc kozy jeszcze by przeżyły 2 dni. Tu 11, to też na 2 dni. No to tylko szkocka rasa wyżynna zżera w tej chwili 16, prawie 17 tysięcy. Więc to jeszcze tylko 1 dzień. Dobra, to będziemy musieli tym się zająć. A ja, tak jak powiedziałem, szybciutko przeflancuję się do sadu wiśniowego, żeby tutaj zabrać się za produkcję, za zbiór wiśni. Siano mógłbym wysypać, ale na razie nie. O, mamy to. Czy ja mogę tu podejść coś zobaczyć? Niestety nie mam informacji, ile jest na tych drzewach. I w produkcji też, słuchajcie, nie ma tych drzew. Szkoda trochę, że nie jesteśmy w stanie tym standardowym info zobaczyć, ile jest tutaj na tych drzewach. To trochę jest słabe. Tutaj nie ma jak coś. Production Manager, prawy Shift P. No to zobaczmy, co to będzie. O! A to tutaj widzimy, ile mają drzewa jabłoni. Fajny ten Production Manager. To jest oczywiście mod też nowy, do tej pory go nie używałem. Tu widzimy, jak są te grządki zaopatrzone. Kompostownik ogrodowy. Tam trzeba będzie pojechać, zebrać trochę trawy, żeby go skompostować, tą trawę. Kozioł do siana. Miejsce na grilla, mleczarnia. Widać, co ma. Dużo ma mleka. Bardzo wolno to mleko przerabia. Mus jabłkowy, sok jabłkowy. Pszczelarstwo jeszcze nic nie mamy. Ule. Stacja pakowania wiśni. Dobra. Winorośl. O, są wiśnie. Słuchajcie, przez noc mamy prawie... No... Ile tych drzew jest w ogóle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Raz, dwa, chyba 32 albo 31 drzew wiśni i no, to mi się podoba. A co to robi? Aha. Inputs, outputs. No dobra. Widać, co jest włączone. O, co to jest? 520 na miesiąc? Jak on to tutaj powyliczał? Co 14 godzin jabłka. Aha, co 5 dni. O, ciekawy ten Production Manager, muszę przyznać. Ciekawa rzecz. A jak wiśnie wyglądają? Na razie nijak. Close. Jeszcze raz zerknijmy. No dobra. To bierzemy się do pracy. I to powinno wyglądać tak, że podjedziemy sobie. O, i teraz musimy się tu wyłączyć i wydaje mi się, że możemy już zbierać wiśnie.
z tego drzewa. Naciskamy R-kę. No i wiśnie nam przyrastają. Pan zebrał 238. Także zbiór tych wiśni to będzie, no, nie liche w sumie wyzwanie. Bo troszeczkę czasu nam to zajmie. No, pan dobrze opalony jest, bo słoneczko świeci na wiśniach. Fajnie. A specjalnie wziąłem dużą przyczepę, bo ten kosz na wiśnie, słuchajcie, to bardzo szybko by się zapełnił. Zobaczcie, ja tutaj mam już 480 litrów wiśni, to jest 11% błota. Nie to chciałem powiedzieć. Nie to przeczytałem, ale to jest 12% tego pojazdu, nie? Okej. Ja myślę, że ja muszę zmienić tryb jazdy. Gdzie ja tu wylądowałem? No i znowu zbieramy. Trzeba jechać chyba wzdłuż zbocza, a nie w pionie. No właśnie. Ale jeszcze tutaj te zrobimy w pionie, a potem będziemy wzdłuż zbocza jeździli. Tia. No i to jest fajne, słuchajcie. No, bardzo przyjemna praca. Ciekaw jestem tylko, jaki żarobek będzie z tych wiśni. Mam nadzieję, że sad wiśniowy może jeszcze sierpień, wrzesień się raz pozbiera. Było fajnie w sumie. No, coraz ciężej. Aha. Się już nie zbiera, coś źle podjechałem, widzę. Dobra, podjedźmy bliżej. No. Tym razem ekstra. I ostatnie drzewko i będziemy jeździli teraz w inny sposób. Zobaczmy te drzewka pozbierane. Czy nadal mają wiśnie, czy nie? No niby pozbierane i znowu mają wiśnie, to ciekawe. Więc to tak trochę słabo, bo nie będzie wiadomo, gdzie człowiek skończył, nie? Z tymi wiśniami. Powinno być tak, że już nie ma wiśni, to nie ma wiśni. No, ale jeszcze dajemy radę. Tak myślę, że jakby było więcej takich skrzynek, na przykład można było to jakieś na wiśnie postawić, ale patrzyłem, pamiętam chyba w poprzednich odcinkach, że w zasadzie mało co zbiera te wiśnie. Naprawdę jest bardzo kiepska sprawa pod tym kątem. Nie ma takich pojemników na wiśnie, chyba żeby coś z modów, jakiś pojemnik uniwersalny był, czy coś takiego. To nie wiem. Dobra, tu się nazbierało. Teraz jedźmy tak. No dobra, zobaczmy.
Damy tu radę pozbierać? No dajemy. Dobra, dajcie mi moment. Okej, słuchajcie, ten rządek będziemy mieli zaraz za nami i jeżeli mi się nic nie pomyliło, to ja już pozwolę sobie zaraz odwieźć te wiśnie. Czyli taki rządek 1 plus kawałek w pionie, 70 prawie 5%. No dobra, teraz tak, gdzie my to odwieziemy je, to będziemy, teraz od razu puścimy przetwórstwo. Opsa. Nie jest lekko, ale dajemy radę. Ciekawe, dlaczego te drzwi się otworzyły tak do końca na ścianę, a te niestety nie. Pewnie dlatego, że te drugie drzwi by miały jakiś problem. Tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić. No. Wydaje się, że nie wykręcam najlepiej. Spróbujmy jeszcze raz podjechać. Okej. Dobra. No pięknie, żeśmy wjechali. Zobaczmy. Kurczę, no dobrze nie widać. Trzeba chyba wysiąść i się temu przyjrzeć. To jeszcze moglibyśmy do tej belki podjechać. No ale tu już można wysypywać, więc sobie pozwolimy wysypać. No pięknie, tu są wiśnie wysypane, to teraz włączymy produkcję. A, jeszcze tu skrzynek potrzebujemy. Dobra, gdzie są skrzynki? Skrzynki ja tutaj zostawiłem. I byśmy mogli je jakoś stąd wydobyć, tylko jeszcze nie wiem jak. Gdzieś tu jest trigger. O. Naprawdę? Dajmy sobie jakiś F1. Otwórz ekran. No te tutaj w środku widzę, dobra. Ja bym chciał tak, żebyś mi ze 4 skrzynki wyrzucił. No i gdzie one są? Tu sobie stoją. No i pięknie. I te skrzyneczki teraz tutaj podrzucimy. Okej. Ach, niepotrzebnie wyłączałem. No i dlatego mi też między innymi był obciążnik potrzebny, nie? To sobie zostawimy przyczepę. No niestety, ale te skrzynki są nie do podniesienia ręką. Zaraz zobaczymy, czy się mylę. Tak, ale one są za ciężkie. Trzeba by mieć super siłę, a ja tak na razie nie chcę grać z tą super siłą. Więc jedziemy sobie te wisienki załadować, te skrzynki najpierw. Ciekawe, czy mógłbym dwie wziąć na raz. Spróbujmy. A,
Mój obciążnik, słuchajcie, ale mi tak pojechało podniosło do góry. Dobrze, że mam ten obciążnik. Myślę, że 2 skrzyneczki zupełności tutaj bez problemu powinny wejść. O, idealnie. Czy to już jest koniec? Aha, tu jest jakiś murek, jakaś niewidoczna kolizja, dobra. Więc skrzynki już zostawiam. Ale nie w tym miejscu. No. Dobra, już mam skrzyneczki. Fajnie, to teraz mogę włączyć produkcję tradycyjnie. No i ten sam pan, co zrywał, ten sam pan tutaj obsługuje moją... Już mamy wiśnie pakowane 6 sztuk, 8, fajnie. Wiśni mamy, puste skrzynki 2, no to jeszcze brakuje nam tych pustych skrzynek. Więc jeszcze ich sobie tutaj troszkę możemy wyciągnąć, kolejne 4 myślę. A nawet 6. Tak, gdzie te skrzynki? Dobrze. Więc tutaj jeszcze raz. Mamy wiśni 3, to potrzebuję jeszcze 2 skrzynki wrzucić i idę zbierać znowu. Dobra, weźmy kolejne 2 skrzyneczki. Gdzieś tu mi jakiś mod zginął, bo nie wiem jakie są ustawione te... jak są ustawione widły. A miałem moda, który mi to pokazywał. Ach. Ten obciążnik uważam, że... Ach, trochę krzywo podjechałem. Większy nie powinien być do tego traktorka. A 2 puste skrzynki i mam problem. Ciekaw jestem, co to będzie, jak te skrzynki się napełnią. Może być ciężka sprawa. Dobra, spróbujmy już się tu postawić. Hop. I jeszcze wrzuć... A nie, już pojedźmy. Bo tutaj zanim to się wyrobi... To tam są 4 skrzynki. To powinno się tutaj spokojnie zapakować. No my zabierzemy drugi rządek. Jedziemy na lusterka, już możemy się zapiąć. Dobra. To jedziemy pozbierać kolejny rządek wiśni. No i dzisiaj będziemy mieli taką zabawę z wiśniami. Teraz jedziemy do góry i bierzemy, który to... Nie wiem, na którą stronę my wyskakujemy. Chyba na lewą. Więc chyba tak będzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Tak, dobrze. No i tu się pięknie zbiera. No i słuchajcie, w ten sposób musimy cały tutaj sad oblecieć. Więc... No, ten materiał by się mógł już w tym momencie skończyć, ale dajcie mi jeszcze moment, może coś jeszcze dogramy. Panie kochanie, co się porobiło? Zapełniłem wiśniami całą maszynę i teraz widzicie, co się dzieje? Dosypuję, trochę się przerobi i się dosypuje. Na pewno brakuje mi skrzynek, bo... Dobra, wycofajmy trochę tą maszynę. Ale nie dużo, tylko trochę. Ja tutaj zostawię. A nie, bo my jeszcze mamy do zbierania 2 drzewka chyba, z tego co pamiętam, więc spróbujmy je dozbierać. A w tym czasie może trochę wiśni się przerobi. Tam już żeście zauważyli być może, że mamy jedną paletę wiśni. Zaraz do tego wrócimy.
O, ale w dziury wjechałem. Dobra, bo ja chciałem pod to drzewko podjechać, ale nie aż tak dokładnie. O, coś takiego chciałem zrobić. Dobra. Jeszcze dosypiemy tutaj z tego drzewka i z tamtego. I pytanie tylko... A, i słuchajcie, jeszcze w międzyczasie kontrakt wziąłem. Tak, kontrakt wziąłem na polu numer 56. To jest... Bieramy sorgo. Tutaj niedaleko, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, zobaczmy ten panel z tymi wiśniami. Ile ja mam jeszcze wiśni? Tu mam jeszcze całe drzewo 406. 409. No strasznie dużo tych wiśni jest znowu. Słuchajcie, i nie nadążę ich zbierać. Gdzie te wiśnie składować? Bo te wiśnie teraz jeszcze tu mogę pozbierać. Tak, ciekaw jestem, czego one się teraz zbierają. Do kosza? O, do kosza najpierw się zbierają. 100 litrów się nazbierało. No i teraz tam się będą zbierały. No to te 100 litrów mogę wysypać, tylko pytanie za 7 punktów. No właśnie, tu jest jedna skrzyneczka. Hmm. Się wysypało? Dobrze, się wysypało. Więc ten koszyk chwilowo tutaj zostawimy. Gdzieś. Może na widoku gdzieś. Tak, nie? Hmm. Gdzie go tu zostawić? Oj, nie, w tych krzaczorach. Daleko mam nadzieję nie poleciał. No właśnie, na szczęście się zatrzymał. Nie, 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 nie. Jeśli już, to my go zostawimy tutaj na widoku na paletach. Niech sobie chwilowo stoi. A ja się zastanawiam, szczerze mówiąc, bo tak, tu już żeśmy zebrali, czy te wiśnie jeszcze są? Podjedźmy piętro wyżej i zobaczmy, czy coś jeszcze uzbieramy. Znowu źle, znowu nie tak. Dobra. No, jeszcze tych wiśni sporo. Mam być szczery, to ja nie wiem, ile ja tej wiśni mogę nazbierać. Bo się zbiera i zbiera tych wiśni. Jabłonka jeszcze produkuje się, ale wiśnie, które to mają 499, to ja nie wiem. Bo jedne są już pełne praktycznie. Jakieś drzewko przegapiłem. Hmm. Gdzie te drzewko, które mogłem przegapić? Może się znajdować. No nie wiem, zobaczymy. Tu pan zbiera, a tutaj też pan może zbierać? O, dwóch panów, jak tak się dobrze... Jak tak się dobrze podjedzie środkiem, to normalnie pięknie. Hm. No powiem tak, trochę się ugotowałem w tych wiśniach, bo nie nadążam ich przerabiać. Trzeba je w czymś zacząć spróbować magazynować. Jeszcze nie wiem tylko w czym. Dobra, tu idzie, a z tego też pójdzie? Nie, z tego nie pójdzie.
Niedużo, ale zawsze. Jeszcze zaraz się okaże, że nazbieramy całą kolejną furmankę wiśni. Bridget ma pełny zbiornik, dobra. Lecimy w takim razie do Bridget. Okej. Gdzie on tutaj jeździ? Gdzie ona tutaj jeździ? Tam jej nie widzę. A po której ona stronie pola jest, jak pragnę wolnej soboty. Tak ją będę ganiał. Dobra, jest z tamtej strony. Teraz na którą stronę rurka? Na tą, no i pięknie. Niech tą rurkę wystawi, a ja tu podjadę. No może się wysypiesz. Mm. Teraz będziesz miała pełny zbiornik, to się cholero zatrzymasz. No, może teraz? No nie nasypie mi, no. Co za dziadówa. Dobra. Sypie powoli. Nie wiem tylko gdzie teraz się posypało. Gdzieś za burtę. No dobra, wysyp wszystko już. Nie mogłem tego kombajnu dogonić. No słaby ze mnie tutaj widzę pomocnik. Kombajn nie pomagał. Dobra, ale go rozładujemy. I chyba wrócę do wiśni. Tutaj mamy hodowlę gęsi, też ciekawa kwestia. Dobra, wycofamy się stąd, staniemy tu w tych krzaczorach. Nie staniemy w krzaczorach. No to krzaczory są jakieś pancerne. Nawet ich ciągnik nie jest w stanie pokonać. Ciekawostka. No, te też są pancerne, dobra. Staniemy na polu. 3 zbiorniki może wyładuję. Dobra. Robimy stopkę. Gdzie to ja teraz chciałbym być? Znowu tutaj chciałbym być. Może trzeba jechać tymi ciągami technologicznymi, ale one są za szerokie, żeby 2 drzewa naraz zbierać. Tak mi się coś wydaje. No i szkoda, że nie wiadomo ile tych wiśni jest na którym drzewie. No zobaczmy tutaj jeszcze.
Całkiem sporo. Ciekawe, czy tą 500 udało mi się. Nie. Naprawdę te wiśnie to się nie kończą, tak jak na to patrzę. Zobaczcie. Strasznie dużo. Trzeba będzie się mocno zastanowić, w czym te wiśnie można jeszcze magazynować. W jakichś pojemnikach, skrzynkach. Bo po prostu nie nadążam ze zbieraniem tych wiśni. Strasznie dużo tych wiśni jest. Naprawdę jestem w szoku. Praktycznie też nie będę mógł ich wyładować za chwilę. No to już jest praktycznie masa przyczepy, widzę, rośnie mi. Teraz będą... No praktycznie mam 90... No proszę, już ponad 90... No 95%. Dobra, jedziemy to wysypać. Trzeba będzie tą jedną skrzynkę odebrać, wstawić. Przyznam szczerze, że te wiśnie to tak dosyć tutaj są pracochłodne. Jeden pan na tym pakowaniu tych wiśni to tak się średnio mi tutaj wyrabia. Dobra, odczepimy. I mamy już dwie skrzynki. To zobaczmy, czy te dwie skrzynki uda mi się zabrać. Czy mi się nie uda je zabrać? O, chyba tak trochę pod skosem będę musiał je zabierać. No bo nie widzę tutaj innej możliwości w tej chwili. Trzeba by jakiś paleciak ogarnąć do tych skrzynek. Tak naprawdę. Wiśnie pakowane. No i hop. No i dlatego tutaj jakiś wózek widłowy, paleciak, by był bardzo dobry. Trzeba zobaczyć, czy to jest paleciak jakiś na stanie. O, żeby... Tutaj troszkę mało jest miejsca do manewrowania. No co prawda tym można, ale może jakby był tani paleciak, to można by było to przewozić paleciakiem. Przecież paleciak był do winogron, pamiętam, może nadal jest jeszcze dostępny, zaraz to sprawdzimy. No, świetnie. No dobra, zobaczmy jak to tutaj sytuacja na froncie wygląda. No, 7300. A ja tych wiśni jeszcze tutaj mogę nazbierać i nazbierać, słuchajcie, przez cały dzień. Tak długo, dopóki będą rodzić, to ja będę mógł zbierać te wiśnie tak naprawdę. Więc zerknijmy jeszcze do sklepu. Na przecenach niestety nic nie ma. Ale czy są jakieś pojemniki? Czy ja mam jakieś pojemniki na wiśnie, które mógłbym wykorzystać? Nie będę pakował przyczepy. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. O,
skrzynka na jabłka. To w sztukach się liczy. Tu jest puste skrzynki, ale już do pakowania. No i na pewno ich będę potrzebował całkiem sporo. To jest skrzynka na jabłka. Paleta zbiorników. Czy tutaj wiśnie wchodzą? No zobaczcie, tu nie ma wiśni. Jak to się stało? Tu powinna być wiśnia. No. By było jak znalazł. Byśmy do tego wiśnie pakowali. Nie wiem dlaczego tu nie ma wiśni. Ciekaw jestem, czy ona pracuje z wiśniami. Jedno mógłbym kupić i zobaczyć. Poczekajcie, zrobimy taki eksperyment. Hop, i zobaczmy, czy ona będzie pracowała z wiśniami. Mhm. Kup, tak. Może tylko nie ma animacji, a może pracuje z wiśniami. Zobaczmy. Ona jest ręcznie przenaszalna, póki co. No i weźmy się, zainteresujmy pierwszym lepszym drzewkiem, na przykład tym. Hop. Nie, nie idzie. A zobaczmy z koszykiem, czy ten sam koszyk tutaj się napełni. Mhm. Taki eksperyment. Tak, koszyk idzie, się napełnia. Natomiast ta skrzynka nie specjalnie, ale teraz, czy ja mogę do niej przesypać? No niestety nie mogę. To ta skrzynka mi potrzebna, że tak powiem. Jak mi niepotrzebna, ja ją od razu oddam. Czy ja tylko skrzynkę tu będę widział? Chyba nie będę widział tu skrzynki. Ha. Nie, myślę, że skrzynek tu nie ma. Tak, skrzynek tu nie ma, więc nie wiem, jak ja się tego pozbędę. Pewnie na razie zostawię gdzieś. Będzie robiła za dekorację. Skrzynka na wszystko, tylko nie na wiśnie. No po prostu dramat. Słuchajcie. No, to też wiśnie nie akceptuje. Ciekawe dlaczego. Moim zdaniem można tu wiśnie wrzucać. O kurka na wacie. Ta maszyna wiśni też nie pakuje. No oj, jaka bieda. Workownica też chyba wiśni nie obsługuje. Nie wiem co to jest. Obsługuje dziwne rzeczy, ale wiśnie nie obsługuje. Ciekaw jestem jak tam taczka. Taczka nawet wiśni nie obsługuje. No to wiśnie to taka nówka nieśmigana, że nic tego nie obsługuje. Hmm. Tutaj chyba patrzyłem kiedyś tego też. Tylko ten tutaj furman obsługuje te.
wiśnie. No. Tak, no i to jest taki limit tak naprawdę tego, co możemy zrobić, bo mało tutaj rzeczy obsługuje to wiśnie. A te 650 litrów to nawet gdyby tu były wiśnie, to to jest jakaś słabizna, no ale też nie obsługuje. No widzę, że wiśnie bardzo po macoszemu jeszcze zostały potraktowane i może jakaś wersja wyjdzie mapy, która lepiej traktuje wiśnie. Ale w tej chwili, no tak jak jest, tak jest. Wiśnie tylko możemy obsługiwać tym koszem tak naprawdę. Plus tam jakaś któraś łyżka jeszcze ma możliwość obsługi wiśni, ale nie pamiętam która. Dobrze, słuchajcie, to co tutaj mamy, to przerobimy na puste skrzynki, więc tych skrzynek jeszcze trzeba całkiem sporo tutaj dowieść. Więc ja sobie pozwolę poza nagrywaniem to przywieźć, a teraz dziękuję bardzo, słuchajcie. Tak oto wyglądają wiśnie, które ciągle są do zbioru tak naprawdę. Trzymajcie się w takim razie, zdrówko dla Was. Cześć.